Witajcie rodacy. Mini Walker Tiger 8 Pro to jedna z najlżejszych hulajnóg z pełnym zawieszeniem. Mocy także jest pod dostatkiem, dlatego przyjrzyjmy się jej i oceńmy, czy warto ją kupić. Tak wygląda pudło, jak odbierzemy je od kuriera i na froncie mamy obrys sprzętu. Ten natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu przez mocny styropian. W środku z dodatków znajdziemy multifunkcyjne narzędzie z imbusami czy nasadkami do złożenia pojazdu. 2-amperowy zasilacz potrzebuje około 7 godzin, by naładować akumulatory, no i nie zabrakło instrukcji obsługi. Ta jest bardzo prosto i przejrzyście napisana. Po wyciągnięciu Tigera 8 z opakowania widzimy, że ta jest dość niecodziennie składana, bo przód wraz z kołem się podnosi. Tu sztyca nie jest łamana, co skutkuje brakiem jakiegokolwiek luzu na kolumnie. Super. Również można zauważyć, że kierownica się składa, to jedynie pamiętajcie, by mocno ją dokręcić do jazdy. Tak wygląda Mini Walker od razu po złożeniu i jest to naprawdę kompaktowa hulajka i wykonana bardzo dobrze. Metalowy szkielet w połączeniu z aluminium i dobrymi jakościowo komponentami sprawia pozytywne wrażenie i przede wszystkim porządne. Można bez problemu na niej skakać i nic jej się nie stanie. Tu też zauważyć można bardzo dobre spasowanie wszystkich elementów. Z przodu i tyłu mamy silniki o mocy 650 W każdy. To dzięki nim możemy rozpędzić się do 55 km na godzinę i co najważniejsze, przy takiej prędkości czujemy się komfortowo. Nie uświadczymy żadnych wibracji ani oscylacji bez względu na rodzaj powierzchni, po której będziemy się poruszali. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy zawodowcami, możemy ustawić jeden z 3 trybów mocy, włączyć tryb Eco, a nawet wyłączyć jeden silnik. Taka akcja znacząco ograniczy moment obrotowy i prędkość, dzięki czemu nawet mniej doświadczeni mogą korzystać z tej maszyny i przy okazji znacząco wydłużymy czas jazdy na baterii. Jeżeli chodzi o hamulce, to nie mamy tutaj najlepszych hydraulików, ani nawet tarczowych, a takie schowane w huba silnika. Natomiast muszę zaznaczyć, że te bardzo sprawnie hamują i wgryzają się w każdą nawierzchnię. Jestem przekonany, że cokolwiek nam wyskoczy znienacka, to droga hamowania będzie bardzo krótka. W cenie mamy też komfortowe zawieszenie w postaci 2 sprężyn. Te dobrze wybierają nierówności, więc droga po bruku, kostce czy studzienki to dla nas pikuś i nie wytrzęsie nam kręgosłupa. Mini Walker mówi, że przejdziemy na niej 35 km używając 2 silników, a ja natomiast ważąc 85 kg uzyskałem wynik 30 km, a jeżeli odepniemy jeden z silników, zasięg znacząco się zwiększy. Oczywiście wynik kilometrów jest zależny od temperatury czy terenu, po jakim się poruszacie, a w chwili nagrywania mamy równo 0 stopni Celsjusza. Koła mają 8 cali i pomimo, że bieżnik jest typowy pod mięską dżunglę, to spokojnie dają radę sobie również w lesie, gdzie ten piach jest lekko grząski. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że jeżeli głównie będziecie się poruszać po takim terenie, to zalecam zmianę opon. Producent zadbał o nasze bezpieczeństwo i z przodu mamy mocną LEDową lampę na górze i 2 mniejsze światełka na dole. Z tyłu mamy czerwone światło, które dodatkowo mruga, gdy będziemy hamować. Trochę szkoda, że ta LEDowa tuba nie jest cała podświetlana, ale o tym producent pomyślał w kolejnych droższych swoich modelach. Dek, tudzież podest, cały jest szeroki i gumowy, więc jeżdżąc w deszczu będziemy się na nim pewnie czuć. Tiger 8 Pro składa się prosto, ale trochę siły trzeba użyć. Na dole mamy sprytne zabezpieczenie, które trzeba najpierw odblokować, a potem wajchą na górze pociągnąć i voilà. Nic skomplikowanego i po paru próbach robimy to naprawdę szybko. Małym minusem jest to, że to zabezpieczenie trochę rysuje metal. To na kierownicy znalazło się centrum dowodzenia i zobaczcie, że manetki są fajnie wyprofilowane. Na tym ujęciu zobaczycie również, że te są gumowe i lekko żłobione, więc nawet mając mokre palce będziemy jechać pewnie. Tu też szanuję, że nawet klamka hamulca jest lekko gumowa. Po lewej stronie mamy 4 przyciski. Pierwsze 2 odpowiadają za tryb Eco albo Turbo, no a niżej możemy wyłączyć jeden z 2 silników. Kapkę dalej mamy włącznik światła, jak i całkiem głośny elektroniczny klakson. Po prawej mamy taki oldschoolowy czarno-biały wyświetlacz.
Tam pokazane będzie, ile mamy baterii, wolty, prędkościomierz, tryb prędkości, no i oczywiście trip czy ODO. Przytrzymując Power i Mode wchodzimy do ustawień serwisowych. Co ciekawe, nie mamy tutaj stacyjki i kluczyków, więc jeżdżąc i zostawiając ją gdzieś tam pod sklepem, musicie o tym pamiętać. Od razu zerknijcie, jak to wygląda z tyłu. Tu ułożenie wszystkich przewodów jest poprawne, no i na dole mamy peszel, co poprawia estetyczność, jak i minimalizuje możliwość ich wyrwania. Jeżeli chodzi o wady, to znalazłem w sumie jedną. Te składane rączki mogą się lekko luzować podczas jazdy. Oczywiście nie złożą się, ale małe luzy będzie widać, więc tu potrzeba większej siły przy skręcaniu. No i dochodzimy do ceny. Nówka kosztuje 5800 zł, co jest bez wątpienia sporą kwotą. Natomiast trzeba Tigerowi 8 Pro przyznać jedno. Jest bardzo komfortowa. Te podwójne zawieszenie w połączeniu z niską wagą sprawiają, że świetnie nadaje się do miasta czy nawet do skakania. Dwa silniki po 650 W bardzo sprawnie nas rozpędzają, no i przede wszystkim ku mojemu zdziwieniu sprzęt dobrze hamuje. Przyjęło się, że te hamulce wewnątrz silników w hubie są słabe, tu jednak z całą odpowiedzialnością przyznaję, że są dobre. Zasięg na jednym silniku to nawet 55 km, więc także nie jest źle. Generalnie jest to dobra hulajka i jak będziecie mieli okazję ją trochę taniej wyrwać, weźcie ją pod uwagę przy wyborze takiego pojazdu dla siebie. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Kurwa.